Napoje zero miały być zdrową alternatywą dla cukru, ale czy na pewno są bezpieczne? W tym filmie, opierając się wyłącznie na badaniach naukowych, pokażę Ci, dlaczego nie powinnaś pić coli zwykłej, czyli tej słodzonej cukrem, jaki wpływ mają napoje typu zero na organizm i co najlepiej pić na co dzień po menopauzie. Zacznijmy od klasycznych napojów słodzonych cukrem. Jedna standardowa puszka to około 35 gramów cukru, czyli aż 7 łyżeczek. Wiemy z bardzo licznych badań, że regularne spożycie napojów słodzonych cukrem zwiększa ryzyko otyłości, sprzyja insulinooporności, a tym samym cukrzycy typu 2, a także podnosi ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Właśnie z tego powodu pojawiły się napoje typu light albo zero, słodzone słodzikami zamiast cukru, z bardzo małą ilością kalorii lub zupełnie bez kalorii. Czym właściwie są słodziki? Słodziki to bardzo zróżnicowana grupa substancji, których wspólnym celem jest nadanie słodkiego smaku. W napojach typu zero zazwyczaj znajdziemy słodziki sztuczne, takie jak aspartam, acesulfam K czy sukraloza. Ich ogromną zaletą jest to, że dostarczają słodyczy praktycznie bez kalorii. Ale właśnie tu zaczynają się pytania, czy brak kalorii oznacza brak wpływu na organizm? Zacznę od wpływu napojów typu zero na masę ciała. W badaniach zastąpienie napojów słodzonych cukrem napojami typu zero bardzo często prowadzi do zmniejszenia spożycia kalorii, a w konsekwencji niewielkiej redukcji masy ciała. Ale uwaga, mówię tu o badaniach krótkoterminowych, trwających zwykle kilka tygodni do kilku miesięcy. I to jest fakt. Jeśli ktoś pije dużo napojów z cukrem, czyli w formie klasycznej, to zamiana ich na wersję zero może pomóc ograniczyć kalorie. Ale kiedy spojrzymy na badania długoterminowe, trwające kilka czy nawet kilkanaście lat, nie jest to już takie jednoznaczne. W wielu dużych badaniach osoby regularnie pijące napoje typu zero nie chudną, a czasem wręcz mają wyższą masę ciała i większy obwód talii. Ale skoro pijemy napoje nie zawierające żadnych kalorii, to dlaczego w dłuższej perspektywie zaczynamy tyć? Już wyjaśniam i przechodzę od razu do kolejnego punktu, mianowicie wpływu napojów typu zero na apetyt. Słodki smak to dla naszego mózgu bardzo silny sygnał nagrody. Przez tysiące lat słodycz oznaczała energię i bezpieczeństwo. Kiedy pijemy napój słodzony cukrem, mózg dostaje dwa sygnały. Po pierwsze słodki smak, po drugie energię w postaci kalorii. Natomiast pijąc napoje typu zero, tak jakby oszukujemy mózg, jest słodko, ale nie dostarczamy kalorii, a więc też nie ma energii, której mózg się spodziewał. Wyobraź sobie taką sytuację. Sięgasz po napój zero, smak jest intensywnie słodki. Mózg dostaje sygnał, będzie nagroda w postaci kalorii, tylko że nagroda kaloryczna nie nadchodzi. I wtedy może pojawić się uczucie, czegoś mi jeszcze brakuje. Dlatego niektóre osoby zauważają, że po napojach typu zero zaczynają częściej myśleć o czymś słodkim. Mają ochotę na ciastko czy kawałek czekolady, nie dlatego, że brakuje im silnej woli, tylko dlatego, że mózg spodziewał się energii, a jej nie dostał. To pewne uproszczenie, ale taki mechanizm jest jedną z hipotez, która tłumaczy, dlaczego u części osób napoje zero nie ułatwiają kontroli masy ciała. U kobiet po menopauzie ten mechanizm bywa jeszcze silniejszy, bo zmienia się wrażliwość na insulinę, spowalnia metabolizm, a zmiany hormonalne mogą wpływać na regulację apetytu, masy ciała i wrażliwość metaboliczną, co u części kobiet może sprzyjać trudniejszej kontroli spożycia. Jest jeszcze jeden bardzo ludzki mechanizm. Jeśli wypijesz napój zero, w głowie łatwo pojawia się myśl: zaoszczędziłam kalorie, a skoro je zaoszczędziłam, to mogę zjeść trochę więcej obiadu, albo mogę sięgnąć po deser, czy też zjeść jeszcze jedną kanapkę. I nagle okazuje się, że chociaż napój był bez kalorii, to cały dzień kończy się większą ilością energii niż wcześniej, co skutkować może przybieraniem na wadze. To psychologia jedzenia, która działa u bardzo wielu osób. A jak to jest z cukrzycą? Słodziki nie podnoszą poziomu cukru we krwi i to jest prawda. Właśnie dlatego przez wiele lat napoje typu zero były traktowane jako idealne rozwiązanie dla osób z cukrzycą. W badaniach krótkoterminowych wykazano, że po spożyciu takich słodzików jak aspartam nie zwiększymy ryzyka insulinooporności, a tym samym cukrzycy typu 2. Więcej o cukrzycy i jej wczesnych objawach dowiesz się z mojego poprzedniego filmu.
Kliknij teraz w prawy górny róg, aby go obejrzeć. Niektóre objawy można pomylić z objawami menopauzy, dlatego myślę, że warto je poznać. Wracając do napojów typu 0. Problem pojawia się wtedy, gdy spojrzymy na badania długoterminowe. W dużych badaniach trwających kilka, a nawet kilkanaście lat, obejmujących dziesiątki tysięcy osób, wykazano, że spożywanie słodzików wiąże się ze zwiększonym ryzykiem cukrzycy typu 2. I od razu chciałabym uspokoić, że to wcale nie znaczy, że osoby pijące regularnie duże ilości napojów typu 0 na pewno zachorują na cukrzycę, bo tak nie jest. To po prostu oznacza, że ryzyko jest większe u tej grupy populacji. Podobne wnioski z analizy Światowej Organizacji Zdrowia z 2022 roku. Analiza ta wskazuje, że regularne spożycie słodzików bezkalorycznych, czyli tych, które są dodawane do znanych nam kolorowych napojów gazowanych typu 0, wiąże się z wyższym ryzykiem cukrzycy typu 2 w badaniach obserwacyjnych. Co może być zatem przyczyną wzrostu tego ryzyka, skoro cukru nie dostarczamy do organizmu, pijąc takie napoje? Słodziki stosowane w napojach typu 0, choć bezpośrednio nie wpływają na poziom cukru we krwi, to mogą pośrednio wpływać na regulację metaboliczną, m.in. poprzez zmiany hormonalne, mikrobiotę, a także apetyt, co w dłuższej perspektywie może sprzyjać rozwojowi insulinooporności, a z kolei gdy tkanki stają się oporne na insulinę, poziom glukozy we krwi rośnie, co prowadzić może do cukrzycy typu 2. Tak tylko dodam, że w przeciwieństwie do sztucznych słodzików, naturalne substancje słodzące, takie jak stevia, w części badań wykazują poprawę wrażliwości na insulinę, tym samym zmniejszenie insulinooporności oraz lepszą kontrolę cukru we krwi u pacjentów z cukrzycą typu 2. Choć również tutaj potrzebujemy więcej badań długoterminowych, to wyniki już teraz są bardzo obiecujące. To tak abstrahując od napojów typu 0, bo tam raczej stevii się nie stosuje. Ale możesz zakupić stewię i słodzić nią herbatę czy kawę. Tak więc słodziki nie podnoszą poziomu glukozy bezpośrednio i mogą być pomocne krótkoterminowo, tak bardziej doraźnie, od czasu do czasu. Natomiast ich regularne, długotrwałe stosowanie, jak widzimy, nie jest zupełnie obojętne dla organizmu. Musimy pamiętać, że cukrzyca typu 2 to choroba wieloczynnikowa, a słodziki nie są jedyną możliwą przyczyną. Ryzyko zależy od wielu czynników, w tym insulinooporności, masy ciała, składu diety. I tu nie chodzi tylko o wybór między kolą zwykłą a kolą 0, ale też o inne produkty spożywcze. Ryzyko cukrzycy typu 2 zależy też od stanu mikrobioty jelitowej, poziomu stresu, snu, aktywności fizycznej czy predyspozycji genetycznych. Widzimy więc, że tych czynników jest mnóstwo i aby uniknąć cukrzycy typu 2, musisz spojrzeć na swój organizm i swoje codzienne nawyki całościowo, a nie skupiać się tylko na jednym produkcie. Dobrze, teraz przejdę do mikrobioty jelitowej, czyli głównie bakterii, które zamieszkują nasze jelita i tak bardzo ogólnie mówiąc, albo one nam pomogą, albo zaszkodzą, zależnie od tego, jak o tę mikrobiotę dbamy na co dzień. Żeby zrozumieć, jaki wpływ na nasze bakterie w jelitach mają słodziki, musimy uzmysłowić sobie jeden fakt. Wiele sztucznych słodzików, choć nie wszystkie w takim samym stopniu, nie jest trawionych przez enzymy człowieka, tak jak na przykład cukier. I może docierać do jelita grubego, gdzie wchodzi w kontakt właśnie z mikrobiotą jelitową. Bakterie jelitowe mogą z kolei oddziaływać z tymi słodzikami, wpływając na swoje działanie i skład, co może zmieniać funkcję całej mikrobioty. Jakie są tego konsekwencje? Taki profil mikrobioty może sprzyjać zaburzeniom funkcjonowania układu odpornościowego, przewlekłemu stanowi zapalnemu, otyłości oraz zaburzeniom przemian glukozy. Zatem regularne, długotrwałe i nadmierne spożycie słodzików może prowadzić do zwiększonego ryzyka otyłości i cukrzycy właśnie poprzez zmiany w mikrobiocie jelitowej. Chciałabym jednak zaznaczyć bardzo ważną rzecz. Większość tych danych pochodzi z badań na zwierzętach, a u ludzi badania są trudniejsze do zrealizowania, trwają dłużej i dają mniej jednoznaczne wyniki. Ale kierunek tych obserwacji jest na tyle spójny, że nie możemy zamiatać go pod dywan. Przejdę teraz do wpływu napojów typu 0 na zdrowie serca. Choroby sercowo-naczyniowe są nadal najczęstszą przyczyną zgonów na świecie i nic dziwnego, że pytanie o wpływ słodzików na nasze serce pojawia się coraz częściej. Związek między sztucznymi słodzikami a chorobami sercowymi i naczyniowymi nie jest wcale prosty. Część badań nie wykazuje istotnych szkód, ale coraz więcej dużych analiz populacyjnych sugeruje,
że napoje typu 0 mogą mieć związek ze zwiększonym ryzykiem chorób układu krążenia. Spójrzmy na to, co na ten temat mówi Światowa Organizacja Zdrowia. W raporcie zwrócono uwagę, że nadmierne spożycie napojów zawierających słodziki może wiązać się z podwyższonym cholesterolem i zwiększonym nadciśnieniem tętniczym, co z kolei zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. To nie są dramatyczne zmiany u pojedynczej osoby, ale na poziomie populacyjnym mogą mieć znaczenie dla częstości występowania chorób serca. W części analiz osoby spożywające największe ilości napojów słodzonych sztucznie miały wyższe ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, aż o 13%, oraz wyższe ryzyko zgonu z powodu chorób serca i to ryzyko wynosi aż 26%. I oczywiście podkreślam, to są badania obserwacyjne, więc nie mówimy tu o bezpośredniej przyczynie, tylko o pewnym wzorcu, który widzimy w populacji. Ciekawych danych dostarczyło również badanie, w którym oceniano wpływ napojów gazowanych, w tym napojów typu 0, na budowę samego serca. Zaobserwowano, że osoby regularnie spożywające takie napoje, szczególnie w wersji 0, charakteryzowały się większymi wymiarami lewej części serca w porównaniu z osobami, które słodkich napojów gazowanych nie piły. Takie zmiany w sercu mogą sprzyjać rozwojowi niewydolności serca, jednak obserwacje te dotyczyły głównie osób z otyłością oraz innymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego, dlatego nie można ich automatycznie przenosić na całą populację. Trzeba też jasno powiedzieć, że liczba badań w tym zakresie jest nadal ograniczona, a Światowa Organizacja Zdrowia klasyfikuje jakość dostępnych dowodów jako niską. Mimo wszystko, z punktu widzenia profilaktyki chorób serca, zamiana zwykłych słodkich napojów gazowanych na te typu 0 nie powinna być traktowana jako rozwiązanie idealne. Zatem najlepszą strategią dla serca nie jest wybór odpowiedniego rodzaju coli, ale ograniczenie jakichkolwiek słodkich napojów, czy to słodzonych cukrem, czy słodzikiem. Pojawiają się również dane sugerujące możliwy związek między regularnym spożyciem napojów typu 0 a niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby. Jest to schorzenie, w którym dochodzi do nadmiernego gromadzenia tłuszczu w wątrobie. Część badań obserwacyjnych z udziałem osób dorosłych oraz badań na zwierzętach wskazuje, że regularne spożycie napojów typu 0 może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem tej choroby. Powodem mogą być zaburzenia przemian tłuszczu, a także nasilony stan zapalny i stres oksydacyjny w komórkach wątroby. Dodatkowo poprzez wpływ słodzików na bakterie jelitowe napoje typu 0 mogą zaburzać przemiany kwasów żółciowych, co z czasem może dodatkowo obciążać wątrobę. Z drugiej strony metaanalizy badań z udziałem ludzi nie dają jednoznacznej odpowiedzi. Danych jest wciąż za mało, a wiele badań ma charakter obserwacyjny, czyli pokazuje jedynie związek, a nie bezpośrednią przyczynę. Dlatego nie można dziś powiedzieć, że cola 0 na pewno powoduje stłuszczenie wątroby, ale też nie można jej uznać za całkowicie obojętną dla organizmu. Zatem okazjonalne spożycie napojów typu 0 prawdopodobnie nie stanowi dużego zagrożenia dla zdrowej wątroby. Natomiast ich regularne, codzienne picie, szczególnie u osób z nadwagą, insulinoopornością lub już z istniejącym stłuszczeniem wątroby, może być jednym z czynników ryzyka, którego nie warto ignorować. W kontekście wyboru między kolą zwykłą a kolą 0 często pojawia się pytanie, czy słodziki zwiększają ryzyko raka? Odpowiedź, tak jak w przypadku wcześniej omówionych kwestii zdrowotnych, nie jest jednoznaczna, ponieważ wyniki badań są niespójne. Duże metaanalizy nie wykazały wzrostu ryzyka zachorowania na nowotwory ani śmiertelności z powodu nowotworów u osób spożywających słodziki. Z drugiej strony niektóre badania obserwacyjne sugerują, że bardzo wysokie spożycie słodzików może wiązać się z nieznacznie wyższym ryzykiem nowotworów, szczególnie tych związanych z otyłością. Jednak nie wszystkie badania to potwierdzają, a część w ogóle nie znajduje takiego związku. Dobrze, zakończyłam omawianie wpływu napojów typu 0 na zdrowie, ale chciałabym zwrócić uwagę jeszcze na jedną ważną rzecz. Skład napojów gazowanych to nie tylko kwestia cukru czy słodzików, bo w składzie tych napojów są jeszcze inne substancje, które również mogą wpływać na zdrowie. Na przykład kofeina. Jeśli masz ochotę na kolę, nie pij jej na noc czy późnym popołudniem, bo możesz mieć problemy ze snem. Na rynku są dostępne też wersje bez kofeiny,
Dlatego jeśli jesteś osobą wrażliwą, zwróciłabym uwagę właśnie na takie napoje. W coli znajduje się też kwas ortofosforowy. Niektóre badania sugerują, że może on osłabiać kości, ale wyniki nie są jednoznaczne. Wszystko zależy od tego, ile wapnia jest w diecie. Jeśli spożywasz za mało wapnia na co dzień, wtedy kola może mieć takie działanie niekorzystne na kości, dlatego tak ważne jest, aby dostarczać odpowiednią ilość wapnia, szczególnie po menopauzie. Warto też pamiętać o kilku ograniczeniach takich badań. Po pierwsze, choć większość badań, o których dziś opowiadałam, była przeprowadzona z udziałem ludzi, część danych pochodzi z badań na zwierzętach i nie zawsze w pełni przekłada się to na zdrowie człowieka. Po drugie, wiele badań pokazuje tylko, że pewne rzeczy często występują razem. Na przykład picie napojów typu zero i gorsze zdrowie. Ale to nie jest dowód na to, że jedno jest bezpośrednią przyczyną drugiego. I po trzecie, ludzie mają też inne nawyki. Inaczej się odżywiają, mają różną masę ciała, różny poziom aktywności fizycznej. To wszystko sprawia, że trudno ocenić, co tak naprawdę szkodzi zdrowiu. Tak więc problemem nie jest jeden składnik tych kolorowych napojów gazowanych, ale problemem jest ich regularne picie. Więc odpowiadając na pytanie, kola zwykła czy kola zero? Jeśli ktoś pije codziennie napoje słodzone cukrem, czyli na przykład właśnie zwykłą kolę, to zamiana jej na wersję zero przyniesie korzyści, ale nie jest to rozwiązanie na długo. Z punktu widzenia zdrowia najlepszym wyborem będzie przyzwyczajenie się do wody lub herbaty. Jednak z drugiej strony nie musimy tak bardzo demonizować napojów zero. Jeśli zdarzy Ci się od czasu do czasu wypić puszkę coli zero, nic złego się nie stanie. Ale nie rób z tego po prostu codziennej normy. Najlepszym zamiennikiem pozostaje więc woda gazowana lub niegazowana, niesłodzony napar z herbaty czy kawa. Jeśli trudno Ci się przyzwyczaić do samej wody, proponuję dodać kilka listków mięty, plasterek cytryny czy pomarańczy. Jeśli jesteś wielką fanką coli, zmiana nawyków nie będzie trwała jednego tygodnia, ale raczej pół roku, może nawet rok. Dlatego nie zniechęcaj się i bądź cierpliwa. Na przykład co tydzień czy dwa zmniejszaj dzienną porcję tych napojów, na przykład z 4 szklanek na 3, później na 2 i tak coraz mniej. Jeśli zainteresował Cię ten film i cenisz sobie informacje o zdrowiu i diecie oparte na badaniach naukowych, zapraszam Cię do zasubskrybowania kanału Dr Kalcium. Polecam też mój poprzedni film o korzyściach zdrowotnych po odstawieniu cukru, w tym klasycznej coli, na 2 tygodnie. Kliknij w miniaturę i obejrzyj. Może zachęci Cię to do odstawienia cukru na dłużej? Dziękuję, że zostałaś do końca i do zobaczenia w kolejnym odcinku.